Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. Dzisiaj pokażę Wam fantastyczne mieszkanie z niebieską kuchnią i pomarańczową sofą. Cześć, Wojtek i Ania. Mieszkamy tutaj od 4 miesięcy. I zapraszamy Was do oglądania. Tradycyjnie zaczynamy przy drzwiach i tutaj od razu mamy pierwszy mebel. To konsolka i świetnie się tutaj sprawdza, gdyż jest płytka, zwykła szafa. Blokowałaby nam przejście i zdecydowanie by się tutaj nie zmieściła. A konsolka pasuje w sam raz, wygląda pięknie, kolorem, jest dopasowana do innych mebli w tym mieszkaniu, a szuflady pozwalają schować wszystkie rzeczy, które chcemy mieć blisko, pod ręką przy wychodzeniu z domu, ale zarazem nie leżą na wierzchu i mamy porządek. A tutaj mamy dwie szafy w tym samym kolorze co konsolka, pomiędzy którymi jest pomarańczowe, mięciutkie siedzisko. I jak widzicie, za mną jest wielkie lustro, w którym możemy się przejrzeć przed wyjściem z domu, a które też daje takie wrażenie głębi i świetnie optycznie powiększa przestrzeń. Wiem, że do pomarańczowego koloru wiele osób nie jest do końca przekonanych, mimo że to piękny i energetyczny odcień. Ale zobaczcie, jak świetnie ta barwa współgra z niebieskim. To jest naprawdę genialne połączenie, które gorąco Wam polecam. A jak już tu jesteśmy, to zwróćcie też uwagę na ukryty tutaj odkurzacz, który sprząta cały dom, gdy Ania i Wojtek wychodzą. W tej szafie jest wieszak na ubrania i szuflady. A tutaj, poza wieszakiem, na przykład na torebki, jest też specjalna półka na sprzęty domowe, takie jak suszarka, mop, na dole półka na odkurzacz. Jak planujecie szafę, to przeznaczcie w niej trochę miejsca nie tylko na ubrania, ale właśnie też na takie rzeczy, bo po co mają stać na wierzchu? Pewnie widzieliście plakaty z mapami, ale czy widzieliście tapetę? Od razu widać, w jakim mieście jesteśmy. Podpowiem, tu jest Wawel. Szafki z przedpokoju mają swoją kontynuację w kuchni, gdzie również są takie same niebieskie fronty, tylko z innymi uchwytami i połączone z takimi miedziano-lustrzanymi frontami do szafek górnych. Chciałabym zatrzymać Waszą uwagę na tych frontach odrobinę dłużej, gdyż ogromnie mi się podobają. Są wow i to po prostu fronty, więc nie za bardzo wiem, co mogłabym Wam o nich więcej opowiedzieć, ale uważam, że są piękne. Możecie się nie zgodzić, ale dla mnie to jest zdecydowanie wow i połączenie tego z tym odcieniem niebieskości jest super. Nie ma tutaj uchwytów, ale fronty wystają poniżej szafki, więc spokojnie możemy tutaj złapać bez palcowania z tej strony. W tej kuchni jest jeszcze coś, co bardzo lubię, czyli szuflady. Zobaczcie, tutaj zaraz obok lodówki jest pierwsza, taka wąziutka, która świetnie się nada na przykład na oliwę. W dodatku jest blisko kuchenki, więc idealnie. Tutaj pod piekarnikiem, który jest połączeniem piekarnika i kuchenki mikrofalowej, więc zamiast dwóch urządzeń mamy jedno i to w dodatku trochę mniejsze niż standardowe, dlatego pod spodem zmieściła się pełnowymiarowa szuflada. Tutaj jest system cargo, który daje nam bardzo dobry dostęp do wszystkich rzeczy, które są tam w głębi pod blatem w rogu, gdzie przeważnie ciężko się dostać. Tutaj jest zmywarka, tutaj znowu szuflada z koszami i tutaj szuflady takie już tradycyjne. Jak widzicie, jest dużo przestrzeni, bardzo wygodnej do przechowywania rzeczy. Pewnie już zauważyliście, że w kuchni nie mamy płytek, tylko taką francuską jodełkę i może zmartwiliście się, że może się zniszczyć, gdy na przykład zachlapie się wodą. Ale nic z tych rzeczy, gdyż to nie jest parkiet, to nie jest drewno, tylko podłoga winylowa, która jest bardzo odporna na uszkodzenia, na zachlapania, wilgoć, jakieś zarysowania i nawet jest stosowana w przestrzeniach publicznych, dlatego możemy spokojnie w mieszkaniu użyć jej zarówno w salonie, bo jest cieplejsza niż płytki, jak i w kuchni, bo jest odporna na wilgoć, jak i na przykład w przedpokoju, bo nie zarysuje nam się od piachu, który wnosimy do domu. A poznajecie ten kolor? Sofa jest obita dokładnie tym samym materiałem, co siedzisko w przedpokoju, więc mamy tutaj olbrzymią spójność kolorystyczną. A co ciekawe, tutaj kolorami dominującymi jest nie tylko niebieski czy pomarańczowy, ale też
brązowy, na co mogliście nie zwrócić uwagi, bo do koloru drewna jesteśmy bardzo przyzwyczajeni. Ale jednak podłoga jest brązowa, krzesła są brązowe, szafka jest brązowa i nawet zasłony również są w tym kolorze. Te trzy kolory, niebieski, pomarańczowy i brązowy w różnych odcieniach, świetnie ze sobą grają. Tapeta w chmury działa bardzo uspokajająco, ale gdy mamy jakiś bardziej żywy wzór, którego nie chcemy kłaść na całej ścianie, możemy zastosować tę samą metodę, co tutaj, czyli oddzielić tapetę od ściany pomalowanej farbami listwą dekoracyjną. Swoją drogą, czy widzicie tego muminka? W sypialni panują zupełnie inne kolory. Zamiast pomarańczowego z niebieskim mamy zielony z różowym. To jest połączenie, o którym opowiadałam Wam w filmie, jakie kolory pasują do różowego. Nieoczywisty zestaw, a jednak wyglądający naprawdę bardzo dobrze, jak sami widzicie. Tutaj na całej ścianie mamy szafki z wnęką na łóżko, oczywiście. I pewnie część z Was uzna, że szafki tak wysoko i tak nie są wygodne, ale przecież mamy dużo rzeczy, które przechowujemy, a z których nie korzystamy na co dzień. Tutaj możemy je schować i mieć do nich wygodny dostęp. I nie tylko tam. Zobaczcie, z tej strony mamy dostęp do przestrzeni pod łóżkiem, gdzie możemy schować jakieś większe przedmioty. Śpiwory, namioty, myślę, że nawet rower dałoby się tutaj zmieścić. Różne rzeczy, które potrzebujemy mieć, a nie wiemy gdzie wsadzić. Tutaj spokojnie znajdzie się dla nich miejsce. Tapety we wnęce stworzył ten sam artysta, który zaprojektował również tapety z chmurami w salonie. A tutaj mamy półkę, pod którą została ukryta ładowarka do telefonu. Gdy położymy tutaj komórkę, dokładnie pod lampą, ona zaczyna się ładować. Nie musimy podpinać żadnych kabli. Oczywiście to nie jest rozwiązanie dla każdego telefonu, ale myślę, że w przyszłości coraz więcej modeli będzie miało tę funkcję. A teraz jesteśmy w łazience, która, jak widzicie, jest bardzo przestronna. I podejrzewam, że gdyby zrobić tutaj białą podłogę i położyć białe płytki na ścianach, to byłoby wrażenie zbyt dużej przestrzeni, byłoby po prostu trochę pusto. W momencie, kiedy pojawiają się różne wzory, na podłodze mamy płytki matowe, na ścianie błyszczące i dużo się dzieje, to jest tu zdecydowanie bardziej przytulnie. Kolor szuflad pod umywalką to ten sam niebieski, który był w przedpokoju i kuchni. Mamy nawiązanie do pozostałej części mieszkania i znowu jest spójnie. A tutaj wielka szafa. No i pomyślicie, po co wielka szafa w łazience? A tu proszę, jest ukryta pralka, jest miejsce na ręczniki, na jakieś środki czystości, jest miejsce na pranie, na proszki, na papier. Wszystko jest gdzie schować, nic nie leży na wierzchu i to jest ekstra. Jeżeli tylko się da, warto w łazience również wygospodarować chociaż jedną szafkę właśnie na takie rzeczy, bo gdzieś to trzeba trzymać, lepiej nie na wierzchu. A te lampy mają specjalne żarówki, którymi można sterować aplikacją w telefonie. Można zmieniać ich kolor, temperaturę barwową, rozjaśniać albo przyciemniać. I zwłaszcza to przyciemnianie bardzo się przydaje w łazience, bo gdy przychodzimy w nocy, lepiej nie zapalać zbyt mocnych świateł, bo po prostu nic nie będziemy widzieć. Gdy jesteśmy zaspani, przydadzą się światła przyciemnione i w aplikacji możemy ustawić, by w nocy zapalały się tylko takie. Takie żarówki są coraz bardziej popularne i możemy je kupić na przykład w Ikei. A tutaj pod blatem zamiast szafek mamy przestrzeń, żeby wygodnie usiąść i zrobić sobie makijaż. Całe mieszkanie ma 60 m² i składa się z salonu z kuchnią, sypialni, biura, którego Wam nie pokazałam, gdyż nie jest jeszcze skończone, oraz łazienki. Wykończenie całego mieszkania kosztowało około 210 tysięcy. Na tę kwotę składają się m.in. projekt za 8,5 tysiąca, blat kuchenny za 12 700, farba do ścian 1050 zł i zwróćcie uwagę, że to tylko biała farba, listwy przypodłogowe 909, klamki 723, oprawa obrazów 660, tapeta do salonu ponad 1150, meble na zamówienie 43,5 tysiąca. Jeżeli macie pytania o ceny rzeczy, których nie wymieniłam, napiszcie je w komentarzach. Dajcie też znać, co najbardziej Wam się podobało. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrybowaniu mojego kanału, bo to już koniec i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!